ogólnym hasłem architektów, że korzystając z usługi architekta zaoszczędzisz. No gucio. Nie musisz robić perfekcyjnie. Perfekcjonizm zabija. To nie chodzi o to, żeby być lepszym i najlepszym, bo będziesz jak Van Gogh. Chodzi o to, żeby robić tak, jak klienci chcą, żeby ta usługa wyglądała. Nauczmy się przyznawać do błędów. To naprawdę ma większą wartość niż mówienie, że jesteśmy nieomylni. Nawet w oczach klientów. Znam bardzo dużo bardzo dobrze prosperujących przedsiębiorców, którzy nie mają żadnej edukacji, no podstawową czy techniczną, ale nie wyższą, i oni myślą w sposób niestandardowy, oni nie wiedzą, czego nie wiedzą, więc nie mają tego problemu, nie kombinują, tylko realizują swój cel. Drodzy widzowie, wywiadownia gospodarcza, trwają wakacje, a my nie zwalniamy tempa. Dzisiaj przestrzeń na rozmowę znalazł Maciej Rybacki, The Space Architekci, 17 lat w branży, kilkaset projektów. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. Maciej, dowiemy się, Cześć, czego doświadczyłeś w trakcie kariery, czym się możesz podzielić. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zacząć. No to pytajcie, co Was interesuje. Wiesz co, często zastanawiamy się, chcąc pokazać i branżę, i osoby siedzące w branży, czyli Ciebie w tym momencie jako architekta, czy jako młody chłopak już chciałeś zostać tym architektem i jak to się stało, że nim jesteś? No? Teraz to jest bardzo ważna rzecz, bo ja generalnie mam inne wykształcenie niż branża, w której jestem. I to jest bardzo ważny aspekt. Opowiem Wam historię, bo ta historia jest też takim trochę dla mnie taką książkową historią, która pokazuje, że niekoniecznie wykształcenie determinuje to, co chcesz w życiu robić. Ja generalnie pochodzę z rodziny przedsiębiorców, więc miałem, powiedzmy, zawsze słyszałem, że miałem ten łatwiejszy start, bo moi rodzice prowadzili swój biznes. Tyle, że jak byłem młodym chłopakiem, to niespecjalnie się tym biznesem interesowałem, albo w ogóle się nie interesowałem. Bardziej się interesowałem tym, czym młodzi ludzie się interesują, czy jak fajnie spędzić czas i trochę się nie narobić. Ta świadomość, powiedzmy, tego, że fajnie jest robić coś swojego, przychodziła z wiekiem, ale ja nie należałem do osób, które jako młode, spytane, co chcesz robić, bym powiedział lekarzem, prawnikiem, architektem, strażakiem, policjantem. No nie, jakby nie miałem tego zdeterminowanego. Ja z wykształcenia jestem po zarządzaniu i chyba w tym aspekcie to był dobry jakby kierunek, ale bardziej tu rozmawialiśmy trochę w kuluarach, że z mojej perspektywy studia mi nic nie dały. One dały mi relacje, ale nic poza tym. Wszystkiego, co wiem dziś i co mi dało jakąś przewagę konkurencyjną, rozwój biznesowy, musiałem się nauczyć i tu znów podręcznikowo na własnych błędach. Pierwszy biznes, który założyłem, nie żebym umoczył, ale nie zarobiłem. To były pieniądze, które dostałem od rodziny i spróbowałem. Pierwszą w ogóle pracą, którą miałem, to była praca w korporacji, niedużej amerykańskiej korporacji, która ubezpieczała tytuły gruntów. Bardzo fajny, bo to 6-osobowy zespół z prezesem Polakiem, właściwie Amerykaninem polskiego pochodzenia, więc co piątek wychodziliśmy sobie wspólnie do restauracji. Super. Pensjowo, jak na tamte czasy, żadna rewelacja, ale ten klimat takiego luzu, takiego amerykańskiego luzu był dla mnie czymś wyjątkowym. W pewnym momencie jednak stwierdziłem, że to nie to i chciałbym coś swojego, bo no nie oszukujmy się, raczej nie ma etatowców, milionerów czy miliarderów. Znaczy milionerzy się jeszcze znajdą na pewnym poziomie biznesu, ale miliarderów to już raczej wśród etatowców nie ma. I ja postanowiłem, że chcę tworzyć swój biznes. Życie mi się tak poukładało, że się związałem z architektką, która też prowadziła swoją pracownię i któregoś pięknego dnia po prostu uznaliśmy, że możemy to robić razem z racji tego, że ja mam pewne kompetencje i umiejętności i je potrafiłem dobrze wykorzystywać w biznesie, bardzo relacyjnym. Ona z kolei miała niezwykłą jakby umiejętność czytania tego, co klienci potrzebują i odpowiadania na te pytania poprzez projekt. No i tak po 17 lat razem prowadzimy tą działalność. Po 17 latach no to jakby
może brakuje dyplomu, ale moja wiedza jest mega praktyczna. Znaczy moja wiedza to jest tak, zdobyta na budowach, zdobyta, bo wiem, do kogo zadzwonić i spytać, wiem, gdzie szukać wiedzy i mam pełen telefon różnego rodzaju kontaktów, które w problematycznych sytuacjach mi pomagają. A dla moich klientów jest istotne to, że potrafimy odpowiadać na ich potrzeby i to jest chyba to, co jakby moje biuro różnia od innych. My nie filozofujemy, my odpowiadamy na potrzeby naszych klientów i to jest jakby prosta recepta do tego sukcesu, który w moim odczuciu dziś mamy i pozwala nam rok do roku jakby się rozwijać w bardzo dobrym tempie, no co się jakby odbija biznesowo na przychodach. A czy klienci w ogóle Cię pytają o dyplom, zanim zaczniecie rozmawiać? Niektórzy pytają, ale ja jakby nigdy nie ukrywam, a z drugiej strony też jakbyś porozmawiał ze mną, próbując mnie sprawdzić, to się nie zorientujesz. Bo to jest jakby znów, to jest po 17 latach, dobrze wiesz, bo się znamy spoza tego wywiadu też, że bardzo dużo czytam, szukam tej wiedzy i naprawdę to nie jest wiedza tajemna. Oczywiście są aspekty, do których jakby nie próbuję filozofować. Mam od tego zespół, zatrudniam ludzi, którzy są wykształceni kierunkowo, mają kompetencje do tego, co robią i jakby oni nadają tempo tym projektom. Ja z kolei zabezpieczam interesy klientów i w aspektach różnych organizacyjnych, ale też jestem takim trochę człowiekiem z boku, który patrzy na to, co my robimy i na to, co oczekuje klient bez takich emocji. Tak? Czyli jeśli klient przychodzi biznesowy i mówi, mam taki budżet, albo to jest biznes dla mnie, to co potrzebuję, to co chcę, żebyście zaprojektowali jest dla mnie biznesem, to ja wprost mówię, ok, to w tym budżecie my musimy zrobić to i nie kombinujmy dalej, bo nie zarobisz. Nie zarobisz, to znaczy, że prawdopodobnie zbankrutujesz, to znaczy nie przyjdziesz do mnie drugi raz, to znaczy mi drugi raz nie zapłacisz, więc to jest sytuacja totalnie nie do przyjęcia dla obu stron. Tak samo przy klientach prywatnych, po latach, bo kiedyś uważałem, że powiedzenie komuś wprost nie stać cię jest takim urągającym dla niego, a dziś mówię, drogi klienci, ja wolę, żebyś nie podpisał ze mną umowy, albo inaczej, nawet ją rozwiążmy, tylko przyjmij do wiadomości, że w tym budżecie nie zrobisz tego, co chcesz. Więc albo idziemy na kompromisy i zabezpieczymy ten obszar, albo trzeba znaleźć dodatkowe źródło finansowania. Czy wracają tacy klienci? W większości tak. Ja generalnie mam klientów, którzy... O klientach prywatnych ciężko mówić, że wracają, bardziej mogą Cię polecić do klientów dalej. Ale mam bardziej na myśli właśnie, czy wracają, wiesz, jeśli im odmówisz i powiesz, że to nie jest w Twoim budżecie, to czy pod czymś takim jest jakiś czas? Nie czas? mam takich statystyk, nie prowadzę Jasne, takich okay. statystyk. Pozostaję z tymi klientami w relacjach. Część z nich później się przewija, albo biznesowo, bo gdzieś pracują, gdzie jest potrzebna taka usługa jak moja. I wtedy już inna percepcja jest, no bo jest i perspektywa tego, jak się zatrudniamy i jak współpracujemy. Klienci biznesowi praktycznie zawsze wracają. Wśród klientów, bo o tym też trzeba, ja zawsze mówię bardzo otwarcie, zwłaszcza jak mam klientów bardzo wymagających, to nie jest tak, że my jesteśmy, czy ja jestem idealnym człowiekiem. Myślę, że przez 17 lat pewną grupę klientów mniej bardziej zadowolonych, a co najmniej 3 klientach wiem, że są niezadowoleni. Mają do tego prawo, ale jakbyś posadził mnie z nimi tu, to pewnie historie by były, tylko w części zazębiały się. Mi te historie, pomimo tego, że one mnie wtedy przyprawiały niemalże o zawał serca, bo chciałem być idealny, po latach wychodzę z założenia, że one mi pozwoliły się rozwinąć. Bo raz, zabezpieczają mnie w przypadku kolejnych klientów, 2, wiem, na co muszę zwrócić uwagę. No, jakby robiąc biznes nie zawsze i nie wszystkich jesteś w stanie zaspokoić. Bez partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie transakcji, sporów, podatków. Drodzy widzowie, za nami kilkadziesiąt już odcinków Wywiadowni Gospodarczej. Za nami też premiera książki mojego autorstwa, czyli Tomasza Ostojskiego.
pod nazwą Ostroja Inspiracji. A tutaj najciekawsze podpowiedzi, refleksje i patenty na to, jak odnieść sukces w życiu i w biznesie. Także są w środku podpowiedzi, refleksje naszych gości. Link w opisie. A ja zapraszam. Właśnie zapytałem Cię, bo mnie to przekonuje, tak? Gdybyś odmówił mi również i powiedział, że nie mam odpowiedniego budżetu, to uważam, że to jest właściwe postawienie sprawy, wiesz, bo łatwiej moim zdaniem jest zaufać osobie, która Ci mówi, słuchaj, no chcesz, idź w rynek. Może dlatego, że ja też postępuję w podobny sposób, tak? Uważam, że jeśli chcemy długofalowo i no, może też inaczej, jeśli ciężko jest wypracować sobie tych 10 klientów, którzy będą Cię następnie polecać, bo zrobiłeś dobrą robotę, ale wydaje mi się, że bardzo łatwo stracić 10 klientów przez jednego, którego po prostu trochę przewieziesz w jasny sposób. Wiesz co, na pewno jest tak, no generalnie klienci zadowoleni rzadko dają Ci publicznie wyraz tego zadowolenia, tak? W sensie nie piszą w necie, że jesteśmy mega zadowoleni, nie stosują petycji, nie robią konferencji. Klienci niezadowoleni dość łatwo im przychodzi. Ale wiesz, ale zadowolony klient robi też, uważam, coś bardzo mocnego, nie zawsze oczywiście, ale robi marketing szeptany. A to, i on jest chyba taką, to wiesz, no po latach rozmawialiśmy przed rozpoczęciem naszego spotkania. Ja generalnie oscyluję teraz jakby w około 900 projektów, które mamy zrobione przez te 17 lat. To nie jest tak, że to jest 900 indywidualnych klientów, pojedynczych sztuk. To są też klienci sieciowi, więc to też troszkę inaczej się kalkuluje i liczy. Ale ja sobie odpowiadam, no tak, w życiu i w relacjach takich koleżeńskich, i w relacjach biznesowych nie jesteś w stanie zawsze być na skinienie drugiej osoby. To, że ktoś Ci płaci za wykonywanie usług, to nie znaczy, że musisz... Że macie na wyłączność. Że mam nie na wyłączność. Ja mam kilka takich historii. Dla mnie tak osobiście bolesnych, bo tych ludzi do dziś bardzo szanuję, z którymi nam się drogi rozeszły. Szanuję, bo uzyskali, jakby odnieśli bardzo duży sukces biznesowy, życiowy za tym też, w tych kategoriach, ale w relacji, w której my byliśmy biznesowo, ja się czułem, i nie dlatego, żeby chciałbym być na świeczniku, tylko się czułem niepartnersko. A z niepartnerskiego, jakby architektura to jest techniczny zawód i artystyczny zawód. On może tam, jakby to przesuwanie, ten suwak może raz w tą, raz w tamtą latać, bo jest bardzo dużo projektów technicznych, które z punktu widzenia ostatecznego odbiorcy, no właściwie co zrobiłeś, co zaprojektowałeś, to zostaje jakby niewidoczne i są takie, które... Jest to wyeksponowane po prostu. No tak, no i to jest jeszcze jakby druga kategoria, że są pracownie, które walczą o nagrody, znaczy walczą. One są ukierunkowane na robienie super projektów i jakby bardzo fajnie. Są takie, które są na drugim, trzecim fotelu i robią po prostu to, czego Ty nie widzisz i one też odnoszą bardzo duży sukces. No, rynek jest podzielony pomiędzy projektantów, architektów. No, w przypadku architektury tej twardej, kubaturowej, budynkowej, no to nie ma czegoś takiego jak projektant. Znaczy, to tak się trochę nieoficjalnie, no, projektant, powiedzmy w mojej nomenklaturze, to jest ten, kto jest po kursach lub jest po prostu, ma nawet wyobraźnię, ale jakby nie ma tej wiedzy technicznej, tak? Architekt, no to powiedzmy jest wykształcony technicznie w kierunku architektury kubaturowej, czy architektury wnętrz, czy architektury krajobrazu, czy innych odłamów, które są, że tak powiem, do zdobycia przez uczelnię. I ten rynek naprawdę jest różnie. Jeśli klient przychodzi do mnie odnośnie tego, że ja potrafię odmówić i mówię, jeśli nie stać Cię na moją usługę, albo ja Ci mówię uczciwie, że Cię nie stać, już pal 5 moja usługa, bo za nią zapłacisz, tylko nie stać Cię na zrobienie tego, o czym marzysz, to trzeba się zastanowić, czy warto, żebyś wybierał jakby architekta. I ja na przykład nie zgadzam się z czymś, co jest takim ogólnym hasłem architektów, że korzystając z usługi architekta zaoszczędzisz. No gucio. Architekt zawsze wymyśli Ci coś,
co jest droższe niż jak ty pójdziesz do sklepu, jeśli mówimy o architekturze wnętrz na przykład, pójdziesz do sklepu i sobie sam wstawisz. Nie taka jest rola architekta. Moim zdaniem rolą architekta, czy w ogóle pracowni, czy w ogóle zawodów technicznych jest to, żeby zabezpieczyć klienta, żeby nie wyrządził sobie krzywdy swoimi pomysłami, wrzutkami od znajomych, światem cyfrowym typu Facebook, Instagram, Pinterest i tak dalej, i żeby to zebrać w jedną całość i odpowiedzieć na pytanie, które zawsze klientowi zadajemy, po co to robisz? W przypadku klientów prywatnych. Dla siebie, dla rodziny, dla znajomych. Każda jest dobra odpowiedź, no bo to nie ma co krytykować. W biznesie, dla rozwoju sieci, dla indywidualnego celu, czy jakby indywidualnej jakości, też każda z odpowiedzi jest dobra, tylko jak klient ją jasno zdefiniuje, to łatwiej na nią odpowiedzieć. Okej, i powinien klarownie wiedzieć, po co to jest. No trochę tak, no jak zamawiasz, to jest tak jak z kupieniem samochodu, no jakby Wiesz, idziesz... co chcesz, no, a przynajmniej Powinieneś wiedzieć. wiedzieć, no jak idziesz, nie wiem, masz budżet 100 000, to raczej nie pójdziesz po Lamborghini, nie? Raczej pójdziesz do salonu, który ma samochody około 100 000. A potem trzeba sobie zadać pytanie, czy ja potrzebuję mieć skóry, bo co ja będę tym samochodem robił? No będę jeździł sam, albo będę woził, nie wiem, coś przewoził technicznego. No to już jest trochę architekt właśnie, No, nie? no. Czyli on trochę ci dobierze to, co ty Okej, potrzebujesz. a są inne powiedzenia poza tym, że dzięki architektowi zaoszczędzisz, z którymi walczysz? No są takie niecenzuralne, ale to z reguły jest na styku tych branż, które są po nas. Kto to panu, po co to było, ja bym to zrobił lepiej i tak dalej. I pewnie w jakichś sytuacjach te osoby, które wypowiadają takie hasła, mogą mieć rację, no ale na końcu jest tak, skoro jesteś, ja już chyba po latach nauczyłem, skoro tak mówisz, no to zrób tak jak mówisz, poczekamy na efekty. Oczywiście są takie granice, w których trzeba powiedzieć stop, bo one są regulowane prawnie, że jak nie masz uprawnień do decydowania o pewnych rzeczach, to nie powinieneś o nich decydować, albo przynajmniej spytać kogoś, kto ma takie uprawnienie i może wydać jasny komunikat. Ja też tak robię. Jak idę sprawdzić zgodność z projektem, bo trzeba rozgraniczyć, są nadzory autorskie, koordynacje i tysiące innych różnych styków, to ja idę jakby, żeby zobaczyć, czy ktoś za bardzo nie odchodzi od projektu i co do zasady prawnie mogę skontrolować architekturę wnętrz, bo ona jest nieregulowana w tym zakresie. Ale mając 9-osobowy zespół, to ja mam za sobą inżynierów, czy to architektury, czy z uprawnieniami do projektowania w branży konstrukcja sanitarna, elektryczna. I jak wszystko konsultuję, ale ja bardziej chodzę już jako jakby ta wizytówka firmy, niż ten, który odpowiada decyzyjnie i na przykład nie mam uprawnień, żeby się wpisać do dziennika budowlanego, tak? Dziennika budowy. Nie mam takich uprawnień. Po to są inspektorzy, po to są kierownicy budów, po to występują inwestorzy zastępczy i tak dalej. I to jest jakby kwestia, ale wiele rzeczy mogę skonsultować lub mogę klientowi zabezpieczyć wiele obszarów dookoła. To wiesz co, mnie od razu ciekawi, kto jest dla Was de facto klientem? Kto się może do Was zwrócić, komu możecie pomóc? Każdemu, kto czuje, że potrzebuje architekta. I to jest teraz odpowiedź tak. Ta potrzeba wynika z tego, że jest to modne, to jest taka najprostsza potrzeba. 2, ja nie mam gustu, nie znam się na tym, no to szukam kogoś, kto mi pomoże i mam już tą świadomość, że ktoś mi pomoże. Skorzystałem kiedyś z usług innego projektanta, biura, architekta. Z jakiegoś powodu byłem niezadowolony i to jest bardzo wielki wykrzyknik z mojej strony. Kiedyś troszkę miałem inną naturę, ale po latach nauczyłem się w ogóle nie krytykować i nie oceniać, dlaczego komuś z kimś innym nie wyszło, bo nie znam historii. I nie próbuję nawet filozofować, że jestem fajniejszy lub nie, czy moi ludzie są fajniejsi lub nie. Ja wychodzę trochę z założenia, że my naprawdę nie musimy być lepsi niż inni. My musimy być dobrzy w tym, co robimy. That's it. Tu nie ma większej filozofii. Ja nie muszę przeskakiwać mojej konkurencji 100%. Ja wystarczy, że zrobię 100% tego, co umiem najlepiej
w sposób, który klient traktuje jako właściwy dla niego. Bo pamiętajcie, że my kupujemy pewną usługę wirtualną. No samochód idąc do salonu, to mamy tak, że widzisz koła, karoserię, wyposażenie i mniej więcej umiesz sobie wyobrazić, że jak sobie skonfigurujesz te 5 rzeczy, to masz to. W przypadku usługi tego typu, ale w ogóle każdej nienamacalnej, no to kupujesz kota w worku. Wyobrażenie o tym. I teraz to wyobrażenie jest budowane poprzez to, co przeczytałeś, to, co ci znajomi powiedzieli, twoje wyobrażenie, i odniesienie do tego, co ty robisz. Teraz jest sytuacja taka, jak pracuję z prawnikami, prawnicy przeliczają swoją stawkę godzinowo. I bardzo często słyszę, i ja to bardzo, bardzo szanuję, bo to jest bardzo fajna rozmowa. I mówią, ja mam jakąś stawkę, u nas jest to przeważnie przeliczane, to jest pewien uproszczenie, stawkę z metra. I prawnik mówi, wiesz co, to jest ta twoja stawka, czy w ogóle ten cały koszt twojego projektu, to jest mój tydzień pracy. Jakby po stawce, bo to różnie, tak? Sky is the limit. To jest nieźle. To jakby biorę, nie? Ktoś inny powie, że to jest pół roku mojej pracy. No jasne, tylko znów. I teraz jest pytanie, do czego porównujesz. Jeśli masz takie punkty odniesienia i sobie kalkulujesz, tydzień mojej pracy, to moja praca kosztuje, jakby ten czas, który ja tobie opłacam, jest więcej warty, więc mnie na to stać, zrób mi to i ja w ogóle nie chcę się do tego dotykać. Są tylko te punkty styku koncepcyjne, uzgodnienia, taki materiał, ale generalnie mnie w procesie może nie być. No to jesteśmy, że tak powiem, na bardzo fajnej ścieżce współpracy. Nie? W każdym innym wypadku każdy ma swoje punkty odniesienia jakby do założeń współpracy, ale mówię, ja jestem jakby już dawno pogodzony z tym, że wszystkich nie zaspokoję, ale też nie chcę się przed wszystkimi tłumaczyć. Nie? A chcesz podzielić się też innymi zasadami, które u siebie w życiu czy w biznesie testowałeś i wiesz, że u Ciebie działają? Wiesz co, no to taka zasada, z której chyba sporo osób mnie zna, przynajmniej w tych ostatnich latach mojego życia, że ja jestem cały czas pozytywny. I generalnie staram się uśmiechać, nawet jeśli nie jakby namacalnie i widocznie, to mało rzeczy mnie jest w stanie wyprowadzić z równowagi. Jestem bardzo stonowany. Dodatkowo, oprócz tego, że mam pewne umiejętności komunikacyjne, to obserwuję ludzi, z którymi chciałbym wejść w relacje albo z którymi chciałbym być równoprawny w podejmowaniu decyzji. Co oni robią, jak to robią, to nie jest odkrywcze, bo to naprawdę to jest po latach życia, po prostu patrzysz, komu coś wyszło i wystarczy to powtórzyć. No ale zobacz, wiesz co, niby to jest proste, ale często proste rzeczy są bardzo trudne do zrobienia, zauważenia albo wprowadzenia. Czy masz albo coś się wydarzyło w Twoim życiu, co spowodowało, że wszedłeś w jakąś taką metodę i zacząłeś w ten sposób myśleć? Biznes, który nie wypalił. W sensie biznes, który nie wypalił, klienci, którzy się na mnie pogniewali, oferty, które nie przeszły. Każda z tych rzeczy powodowała, że chciałem zrozumieć, dlaczego coś nie wyszło. Nie? Okej, no właśnie, czyli bardziej Ci chodziło o to, żeby wyciągnąć wnioski i zrozumieć, dlaczego to nie wyszło i dlatego, że Ci to nie wyszło, to doszedłeś do takiego wniosku, że nie ma sensu się stresować, nakręcać, zadręczać. Jak już nie wyszło, to już nie masz na to wpływu. No to jest, a z drugiej strony nie masz też wpływu na to, czy jak tu siedzimy i powiedzmy, wy byście się zdecydowali zostać moim klientem, to ja was w godzinę, 2 nie jestem w stanie poznać. Tu się uśmiechacie, nie? Tak samo jak ja się uśmiecham. Tak. Ale nie wiem, jak zareagujecie, jak będzie sytuacja konfliktowa, trudna. Przyjdzie mi powiedzieć, planowałeś wydać na to 50 000, teraz musisz wyjąć 65, a tych nie masz tych dodatkowych 15 000. Na kogo wylejesz, że tak powiem, nerw? No prawdopodobnie na mnie, bo uznasz, że ja ci powinienem powiedzieć na samym początku, że tych 15 ci zabraknie. Wiesz co, bo ja idę Czyli w tym... skalkulować po prostu. Bo ja próbuję iść w tym kierunku, żeby też widzom to pokazać, czy żeby być architektem, czy żeby być na Twoim miejscu, żeby prowadzić biznes, który spina się od 17 lat, 900 projektów, ewidentnie się spina, gratulacje, tak? Tylko chodzi mi teraz o to, że żeby do tego dojść,
to czy najpierw trzeba mieć problem z pierwszym biznesem, czy można dojść do tych rzeczy dzisiaj z Twojego doświadczenia? Czy można dojść do tych rzeczy i kogoś uchronić przed tym, Twoim zdaniem? No to moje doświadczenie jest tylko moje, jest jedno. Ale Każdy- teraz i widzów, nie? No tak, ale każdy z nas ma znajomych lub osoby w najbliższym otoczeniu, do których chciałby dołączyć, czy jakby, którzy są dla nich wzorem, może nie mentorem, ale takim wzorem, który obserwujesz, mówisz, kurde, fajnie by było być na jego miejscu. Oczywiście, to jest znów powiedzonko, trawa u sąsiada jest bardziej zielona, zawsze, no bo jak nie wiesz, jakby jak on odniósł ten sukces, no to wydaje ci się, że to Nie jest wiesz, tak. co jest w tle. No, Co jest Może nie tle, wiedziałeś, że w nocy tam pielił tą trawę albo nie wiadomo co, nie? Jeśli ja mówię znajomym, że nasza praca polega na tym, że jesteśmy, niestety, bo to tak jest, ale ja już się też przyzwyczaiłem, chociaż nieraz jak jestem zmęczony, to jest to dla mnie jakieś tam wyzwanie takie psychologiczne, 7 dni w tygodniu do dyspozycji. Jeśli obsługuję klienta biznesowego, to ja jestem w ciągu dnia dla niego do dyspozycji, ale klient prywatny spotyka się ze mną wtedy, kiedy on kończy pracę, czyli z reguły wtedy, kiedy ja też bym chciał ją skończyć. A to tak nie wygląda. Jak masz projekty komercyjne w różnego rodzaju galeriach czy obiektach użyteczności publicznej, to prace remontowo-budowlane prowadzisz tam nocą. No to jak masz nad tym jakiekolwiek koordynacje, nadzory, to również je wykonujesz nocą. Jak przyjmiesz, że ten profil działalności jest z tym związany, to dużo łatwiej przychodzi Ci do realizacji jakby celów i zadań, które masz w ramach tego projektu. Jak masz świadomość, nie? To ja tego nie wiedziałem, że widzisz, że pracujecie 7 dni w tygodniu, nawet nocą. No, to jest ciekawe. I to jest tak. I teraz możesz z punktu widzenia kodeksu pracy i z punktu widzenia właścicieli takiej pracowni możesz oddelegowywać do tego swoich ludzi, płacąc im odpowiednie wynagrodzenie. Lub bierzesz to sam na siebie, jako ten, który powinien spijać tą śmietankę sukcesu, ale kosztem tego, że jak Twój pracownik odpoczywa, to Ty to wykonujesz. I teraz znów, z mojej perspektywy, jak zaakceptowałem, że ta branża z tym się wiąże, to dużo łatwiej mi przychodziło i przychodzi wykonywać pewne zadania. Nie walczę z tym. Ja w ogóle jakby biznesowo nie walczę z nikim. Nikogo nie zmuszam, nikogo nie namawiam na siłę. Daję możliwość jakby współpracy ze mną, zarówno pracownikom, jak i klientom. Czasem niestety jest tak w obie strony. Pracownicy przychodzą i odchodzą. Ja bardzo szanuję pracowników, którzy odchodzą, bo chcą się dalej rozwijać, czy to na swojej działalności, czy też chcą iść do większych pracowni. Z większością, albo prawie z wszystkimi mam super relacje i to są właśnie też te telefony. Jak ktoś pójdzie do większej pracowni pracować i ja mam jakiś problem, to ja tam dzwonię i mówię, pomóżcie, bo nie wiemy, jak do tematu podejść. I wtedy się na przykład okazuje, wiesz co, kurde, ale my też nie do końca wiemy, nie? Bo to jest taki case, którego ani wy, ani my nie przerabialiśmy, jest coś nowego. No niestety i niestety w architekturze jest tak, że niby opieramy się, tej budowlanej szczególnie, gdzie mamy konkretne przepisy, ale i w architektonicznej, jak robisz komercję, warunki techniczne Ciebie interesują. Jest bardzo wielu projektantów, którzy biorą się za projektowanie komercyjnych obiektów, sklepów, restauracji, nie wiem, obiektów medycznych i zapominają, że teoretycznie design mogą zaprojektować, ale ich mimo wszystko obowiązują warunki techniczne, warunki pożarowe, warunki sanitarne i powinni mieć, jeśli nie mają ich w głowie, bo nie są wyedukowani w tym kierunku, to wiedzieć, że jest coś takiego i powinni sobie odnaleźć tą informację. To naprawdę nie jest... Zresztą prawnicy też nie potrafią sypać z rękawa przepisami, ale jak potrzeba, wiesz, gdzie szukać odpowiedzi na pytanie. A jak nie wiesz, to robisz sobie spotkanie z partnerami biznesowymi albo dzwonisz po profesorach, kolegach i szukasz jakby No, poza tym odpowiedzi. teoria często, wiesz, z praktyką no się różni, nie? I się okazuje, że można to inaczej zinterpretować, albo ktoś ma inne doświadczenie, na które byś nie wpadł i niby ten sam przepis, a może się okazać, że będzie trochę inaczej obrany, nie? No, tak to właśnie dokładnie O jest. czym no. chyba wie każdy doradca podatkowy. Nie? Że można na coś spojrzeć z innej perspektywy. I Wiesz nagle co? się okazuje, że się da. Da się, znaczy myślę, że jakbyście tu posadzili najlepszych architektów, najbardziej utytułowanych, to coś, co by wszystkich łączyło, to by powiedzieli, że
zawsze największym problemem jest to, nie jak my zinterpretujemy przepis, tylko jak go zinterpretuje ta druga strona, od której jakaś decyzja zależy. I nawet jeśli my przygotujemy najlepszą argumentację, to niestety czasem bywa tak, że po drugiej stronie jest opór. I teraz tak, można by narzekać, że tak jest, ale właśnie niezwykłą umiejętnością jest to, i nie nauczysz się tego, jak nie popełnisz błędu, że jak raz w jakiejś procedurze dostaniesz bana, to dostajesz litanie, postanowienie, co jest nie tak. I o ile tam oczywiste jakieś pomyłki pisarskie i tak dalej, ale jak się pojawia jakiś punkcik, to dowiadujesz się, że ten urząd, czy ta pani urzędniczka, czy pan urzędnik oczekuje tego i tego. I teraz trzeba sobie zrobić taką, że tak powiem, Biblię urzędów, urzędników, kto jak reaguje i jak, że tak powiem, te tematy zabezpieczyć. I to jest ta pomoc, którą powinni jakby świadczy się, to jest ta usługa, to nie jest ten design czy budynkowy, czy wnętrzarski, bo to oczywiście ma znaczenie, ale to jest to, że właśnie ty potrafisz zabezpieczyć, a nawet jeśli cię spotka trudna sytuacja, Że zakończysz ten projekt, nie? to tak, że nie? w taki lub inny sposób zakończysz. Ja też po wielu latach, to co wam mówiłem o budżetach, to też zawsze klientom powtarzam, jakby żebyście nie mieli pretensji, to jest zawsze procedura urzędowa. My dokładamy wszelkich starań, jako zespół, jako rzeczoznawcy, którzy uzgadniają, my dokładamy wszelkich starań, żeby ten projekt ujrzał światło dzienne. Ale to jest zawsze i aż procedura urzędowa. Ona ma z klucza narzucone pewne ograniczenia, ale są też sytuacje, o których my nie możemy wiedzieć. Tak jak jest, nie wiem, centralny port komunikacyjny, który ma pas ochronny, pomimo tego, że jeszcze nie powstał, no ale wyobraźcie sobie, że teraz jak znajdujecie się w tym pasie, to nie jesteście w stanie właściwie uzyskać żadnej WZ-ki. Nie? I teraz wytłumacz to klientowi, że drogi kliencie, ktoś na szczytach władzy podjął decyzję, że tam 30 km dalej powstanie CPK, ty chcesz rozbudować dom albo cokolwiek z nim zrobić I nie możesz. i nie możesz. Mieszkasz od 100 lat i nie możesz. I nie możesz. Zaraz powiedzą, panie, no to po co miś pan, nie? No. Ja mówię, jakby wiecie, i to jest sytuacja, w której Nie która wszystko od Ciebie zależy po prostu. Bardzo wiele rzeczy nie zależy od nas. Mówię, to jest tak, że jeśli jest zrozumienie z obu stron i ciągniemy w tym samym kierunku, czyli do sukcesu, to ta współpraca idzie ładnie. I bardzo fajnie, relacyjnie. Ale niestety czasem bywa tak, że emocje się pojawiają i te emocje mają dla kogoś większą wagę niż to, że ty jesteś dla niego, próbujesz mu zabezpieczyć ten interes. I to jest właśnie wynik wtedy, że masz jakąś grupkę klientów mniej bardziej zadowolonych. No i jak wyciągniesz z tego wnioski, to prawdopodobnie z wiekiem ich będzie procentowo coraz mniej, ale ich nie unikniesz całkowicie. No nie ma takiej rzeczywistości. No. Wiesz co, jak słucham Ciebie i powiedziałeś o korporacji amerykańskiej, z tego co pamiętam, i mówisz o 17 latach doświadczenia, to gdybyś mógł tak rzucić albo podpowiedzieć nowym przedsiębiorcom, albo przedsiębiorcom i z Twoim stażem, może będzie to coś dla każdego. Czy mógłbyś coś poradzić, rzucić jakieś 2-3 takie porady, podpowiedzi dla przedsiębiorców albo ludzi, którzy chcieliby wejść w biznes, na co warto zwrócić uwagę? Wiesz co, z mojej perspektywy na pewno, i to znów trochę zabrzmi podręcznikowo, tak coachowo niemalże, żeby pozwolić sobie na błędy i nie rozpamiętywanie ich w kategoriach negatywnych. Tylko wiecie, czasu przeszłości nie cofniemy. Tylko bardziej technicznie. Tak, ja też bym może 10 lat temu chciał, że tak powiem, wziąć się bardziej za sport niż to robiłem, to bym może lepiej wyglądał. Jakby tego już nie cofniemy. Jest to, co jest tu i teraz. Nawet co do przyszłości mamy jakiś na nią wpływ, ale to jest znikomy, no bo dzisiaj tu siedzimy, ja sobie jutro planuję, że nie wiem, pójdę do kina, a rano odbiorę telefon, który mi wywali ten mój cały plan do góry nogami, więc jesteśmy tu i teraz i wszystko, co robimy, pozwólmy sobie na to, żeby nie brać tego do siebie i też we wszystkim, co robimy,
moim zdaniem komunikujmy problem, ale w taki sposób, żeby ta druga strona nie traktowała go personalnie. Bo to jest bardzo przydatne w komunikacji i z pracownikami, ze współpracownikami i też z klientami. Czyli jeśli nawet przychodzi nam powiedzieć coś niemiłego, nie do końca podatnego dla tej drugiej strony, to mówmy o tym w taki sposób, żeby ta osoba nie poczuła się, że jest gorsza, bo to, że dzisiaj jej coś nie wyszło, albo to, że dziś musimy się rozstać, albo to, że kogoś właśnie nie stać, to nie jest nic złego. No wiecie, my patrzymy jak sobie, jeśli jesteście facebookowi, instagramowi, w ogóle owi, to mamy taką sytuację, że tam widzimy tylko bogatych, młodych ludzi, mężczyzn, kobiety i tak dalej. Wypoczętych. Wszyscy na wakacjach, rentierzy. I pomijam skrajności, gdzie na pewno jest pewna grupa takich ludzi, to wszystko jest w pewien sposób inscenizowane. Nawet jak my publikujemy, to nie publikujecie zdjęć niekorzystnych dla Was, tylko takie, które są w jakiś sposób coś komunikują do znajomych, do grupy znajomych. Jak biznesowo to robimy, to pokazujecie rzeczy, które mogą być przyciągaczem dla Waszej grupy klientów. Tak? Czyli jeśli chcecie mieć do czynienia z zamożnymi ludźmi, to raczej pokazujecie, że jesteście bardziej zamożni niż mniej, bo jednak swój do swego ciągnie. No tak jest brutalna prawda. I myślę, że tak naprawdę o to chodzi, a przede wszystkim, żeby sobie odpuścić takie myślenie, bo ja już jestem po 40, ktoś ma 20 lat. Jak miałem 30 lat, to patrzyłem na 20-latków, którzy mieli wiele więcej niż ja miałem. Mówię, kurde, co oni zrobili takiego, że mają 20 lat i mają to wszystko, o czym ja marzyłem. Ale mieli w postaci, zarobili na to sami? Nie wiem, bo tego już nie analizujesz No właśnie, w taki sposób. Znaczy w to jest tamtym ważne. wieku nie analizowałem to, co pokazywali. I dzisiaj wychodzę z założenia, w wieku 40 lat mam to, co mam, ja jestem z tego zadowolony. Ktoś ma to w wieku 20 lat, a ktoś ma w wieku 60 lat. Tak, widać w tej branży, w tej profesji, w tych relacjach mogło się ułożyć. Równie dobrze może być tak, że my tu dzisiaj siedzimy, ja wyjdę na korytarz i spotkam, nie wiem, wejdę w kogoś przypadkiem, okaże się ktoś, kto ma, nie wiem, gigantyczną nieruchomość do zabudowania i sobie pogadamy tet-a-tet i zdobędę kontrakt życia. I to też jest a propos kontraktów życia, żeby nie cieszyć się rzeczami, których jeszcze nie mamy. Ja w życiu miałem chyba 2-3 takie epizody, gdzie miałem teoretycznie kontrakt życia. I w głowie on już się przerastał, kurczę, jak ja przeskoczę na poziom, nie? I Już tam jesteś. No. tak, że ja już tam jestem. To oczywiście pozytywne w samym wydźwięku, tylko bardzo duże rozczarowanie było, kiedy działy się rzeczy, na których nie miałem w ogóle wpływu, a powodowały, że to nie zachodziło. Że zabierały ci już to szczęście, które już sobie wyobraziłeś, że Tak, masz że mam, to, nie? złapałeś. Więc teraz podchodzę do tego w taki sposób, żeby po prostu wykonywać tą robotę, a na końcu i znów podręcznikowo, książkowo, nie jeden o tym pisał, że ten pieniądz jest nagrodą za to, co i jak robisz. I on jest trochę przy okazji, nie? Czyli pokora chyba cały czas jednak, co? To, tak, to jest zdecydowanie. No, pokora. Takie masz trochę podejście stoickie, nie? Żeby się skupić na sobie, a nie nad tym, co jest dookoła, na co nie mamy wpływu. Tomek, ale to jest trochę taka sytuacja, że to jest moje życie. Jakby żyję dla siebie, żyję, znaczy dla najbliższych i po co mam coś robić dla kogoś, kto ostatnio gdzieś słyszałem w ramach głupich, rolkowych filmików facebookowych, że jak Ciebie zabraknie, to właściwie i zabraknie tych 3 pokoleń do przodu, które jeszcze mogłyby Ciebie pamiętać, to nikt o Tobie nie będzie pamiętał. Obcy ludzie będą mieszkać w twojej Poza chacie. takimi, że gdzieś jedziesz i widzisz pomnik, żona mężowi postawiła po śmierci w 1800 którymś roku, no to jest tak duże, monumentalne, że to będziesz pamiętał, tak? Ale to jest moje życie. Jedni chcą je przeżyć w taki sposób, żeby być zapamiętanym na lata, a inni chcą je przeżyć po prostu w taki sposób, jak sobie wymyślili. Po swojemu troszeczkę. Wiesz co, ale zobacz, niby powiedziałeś takie oczywiste rzeczy. Moim zdaniem one fajnie, że wybrzmiały, bo
Oglądają nas i 20-latkowie, i młodsi widzowie. I emeryci. I emeryci oczywiście też, których serdecznie pozdrawiamy. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że duża część ludzi mierzy się z takimi sytuacjami, że mój kolega, koleżanka ma ode mnie więcej, tak? Ma lepszy start, ma lepsze życie. I ja, będąc w wieku 20 czy 15 lat, chciałbym usłyszeć taki program, w którym jest taki Maciej, który mówi: ej, spokojnie, dojdziecie sobie do pewnego momentu, nie ma się co poddawać, to nie jest stracony moment. Może się okazać, że będziecie za 5, za 10, za 20 lat zupełnie w innym miejscu. To, że dzisiaj tych pieniędzy, czy tego, co sobie wymarzysz, nie masz, a ma ktoś inny, to jest tylko dowód na to, że też to można mieć tak naprawdę, tylko zastanowić się nad tą drogą, którą Ty po części, mam wrażenie, jednak przeszedłeś. No. Wiesz co, ja mam taki jeden zarzut ogromny do systemu edukacji. To nie żeby się bawić w politykę, ale każdy ma jakieś zdanie, No, a Polacy mają zdanie o polityce, religii i paru innych tematach, są w tym najmądrzejsi, że chyba nam wszystkim by się lepiej żyło, gdybyśmy my w edukacji przychodzili taki system umiejętnego skomunikowania, jak wartościować pewne rzeczy i jak radzić sobie z pewnymi słabościami, bo każdy z nas je ma, żeby w życiu nam było dużo łatwiej podejmować rozsądne decyzje. I to jest to, co mówisz. No, będąc 20-latkiem, to chcesz mieć to, co ma ten, powiedzmy, 25-latek. Nie wiem, widzisz zajebisty samochód, super wakacje. Nie, w Polsce się tatuś dał, nie? W Polsce się tak uciera. Ale wbrew pozorom jest bardzo wielu 25-latków, gdzie tatuś nie dał. Oczywiście. Oni mieli tylko wizję na siebie i nie przejmowali się niczym. odwagę. I odwagę. No, jest trochę tak, że nie zarobisz, nie odniesiesz sukcesu, jak nie jesteś w stanie praktycznie wszystkiego zaryzykować. Ja wiem, że tu się można sprzeczać, że w tym takim racjonalnym podejściu do tematu trzeba by było dywersyfikować ryzyka, rozdzielać w taki inny sposób, może nie wszystko, ale jak śledzisz życiorysy najwybitniejszych, to przeważnie tam jest tak, że oni zaryzykowali w pewnym momencie wszystko. I to mega, tak I skrajnie, nie? odsunęli plan B, tylko... Tak, no i niektórzy niemalże przypłacając to bezdomnością, odnosili sukces. I ja oczywiście, możemy się śmiać, siedzimy teraz w fajnej, wiesz, jak byłaby tu osoba, która naprawdę nie ma co do garnka włożyć, albo pochodzi z bardzo, może nie bardzo, z patologicznej rodziny, to by się z nami nie zgodziła. Ale to jest właśnie wyjście, ktoś powinien być przy niej i powiedzieć: ty też to możesz mieć. Zresztą ta trampolina dużo łatwiej przychodzi ludziom niezamożnym, żeby wyskoczyć w górę, niż ludziom takim jak ja, bo ja musiałem do tego dorosnąć. Nie miałem złej sytuacji w rodzinie. Ja musiałem dorosnąć do tego, co chcę w życiu robić i musiałem zdać sobie sprawę, że nawet jeśli dostaję jakieś kieszonkowe, to ono mi nie wystarczy. Nie dostosować się do sytuacji, tylko uzmysłowić sobie, że ono mi nie wystarczy. I próbowałem w korporacji. To w ogóle taka historia, że ja się nawet próbowałem, jakby pisałem pracę dyplomową odnośnie systemu zarządzania jakością na podstawie firmy Toyota i próbowałem się w tej firmie zatrudnić. Poległem. Dostałem wtedy dość dziwne pytanie, z którym po prostu brakło chyba pokory, a może właśnie to wtedy był ten moment, w którym dobrze, że tak się zachowałem, bo dostałem pytanie o samochód konkurencji i jak go plasuję na rynku. I ja się po prostu pozwoliłem z rekruterką nie zgodzić, że moim zdaniem to tak nie wygląda. No, jakby nie zatrudnili mnie, chociaż do dziś jakby szanuję wiedzę, którą zdobyłem dzięki tej firmie, ale takie historie też się zdarzają. No. Ale zacząłeś mówić o systemie edukacji. Wiesz co, no, systemem edukacji to jest tak, że ja mam wyższe wykształcenie. Z perspektywy lat uważam, że poza wykształceniami naprawdę, nawet jakby architekturą, no jakby jak chcesz być konstruktorem, to tego się nie nauczysz, to muszą ci wyłożyć prawidła i tak dalej. Lekarz, no też bym nie chciał, żeby lekarz, ale najlepiej zarządzane szpitale to nie są zarządzane przez lekarzy. I
dlatego ja się nie zraziłem, jak mi moja Dorota zaproponowała to, że jakby współpracę i razem prowadzenie biznesu, że ja nie mam takiego kierunkowego wykształcenia. Ja to uznałem nawet jako przewagę, bo pewne naleciałości, które widzę nawet wśród architektów, mnie ominęły. Okej, ty jesteś od nich wolny po prostu. Trochę tak, no bo nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, czy nie, ale jak nie masz w sobie umiejętności krytycznego spojrzenia na temat, to wiedza, którą zdobyłeś głównie na studiach, gdzie patrzyłeś na tych ludzi, magistrów, doktorów, profesorów, belwederskich i tak dalej, oni byli dla ciebie wyrocznią. Jak nie patrzyłeś na nich w sposób krytyczny, no to brałeś to za pewnik. Pomijam, że z perspektywy lat spora część z tych ludzi to są teoretycy. No tak, jest ten system ułożony. No tak, zgadza się. Na MBA-ach czy nawet na studiach prywatnych pojawiają się przedsiębiorcy, ale wierzcie mi, oni nie są selekcjonowani jako najwybitniejsi, bo ci najwybitniejsi albo nie mają czasu, albo są aniołami biznesu i robią to inaczej. Nie? I z tej perspektywy wiedza, którą zdobywamy, jeśli nie potrafimy za nią, ponad nią wyjść, nas niezwykle w życiu ogranicza. Znam bardzo dużo, bardzo dobrze prosperujących przedsiębiorców, którzy nie mają żadnej edukacji, no podstawową czy techniczną, ale nie wyższą, i oni myślą w sposób niestandardowy, oni nie wiedzą, czego nie wiedzą, więc nie mają tego problemu, nie kombinują, tylko realizują swój cel. Wymyślili sobie to i kombinują, jak go zrealizować. Chodząc czasem po bandzie, ale no tak w życiu wygląda. Jak ty nie zawalczysz, no to Czasami ktoś cię nauczy jakichś nawyków i ty jesteś świetnym pracownikiem, ale już faktycznie nie masz tej otwartości takiej przedsiębiorczej, którą mają ludzie zaczynający w wieku, nie wiem, 18 i czasami wcześniej jakiekolwiek pracę, albo próbują robić coś na własną rękę. Nagle się okazuje, że ci ludzie widzą rzeczy, których po prostu Mają inny zmysł kombinacyjny. nie widzisz, bo ktoś cię zaprogramuje. No i mówmy się, po szkole w jakiś sposób jesteśmy zaprogramowani. Ja uważam, że że szkoła jest potrzebna, jest ważna i ona, no jednak wolałbym, żeby szła bardziej w takim praktycznym kierunku i trochę o tym właśnie rozmawiamy, że za dużo jest teorii, za mało jest ludzi, którzy nas uczą właśnie praktyków, którzy siedzą, robią fajny biznes. Jak podglądam gdzieś tam Stany, no to tam jest właśnie wręcz odwrotnie, tak? U nas obojętnie jakie pieniądze zapłacisz za MBA czy za cokolwiek, to umówmy się, no spotkasz tam fajnych też ludzi, ale no nie jest to ten sam poziom, co Londyn, co Stany. Absolutnie nie. To kompletnie jest zupełnie inna bajka. Wiesz co, moim zdaniem, to jest tak, że myślę, że już na pewnym poziomie studiów, ale nie mówimy o tych studiach, które robisz zaraz po ukończeniu liceum czy też technikum, to idziesz tam dla kontaktów. Generalnie to, co w studiach jest fajne, no to są kontakty, pod warunkiem, że nie jesteś outsiderem, który ze wszystkimi walczy dookoła, tylko idziesz trochę w tym trendzie i obserwujesz, ale ta świadomość niestety u mnie też nie jest tak, że ja na studiach wykorzystałem maksa kontaktów. Ja po latach się zorientowałem, że ta czy tamta osoba odniosła jakiś sukces. Po latach się zorientowałem, że wśród mojego kręgu najbliższych znajomych byli tacy ludzie, którzy pomimo teoretycznie gorszego startu edukacyjnego odnosili fajniejsze sukcesy i zacząłem ich obserwować i zdałem sobie sprawę, że to chodzi tylko i wyłącznie o relacje. O to, czy ja, mając pewien zasób, chcę sprawić, większy na przykład niż ty, chcę sprawić, że zaspokajając swoją potrzebę poprzez twoją usługę, dam ci możliwość podskoczenia do mnie, czy doskoczenia do mnie, bo wiadomo, że dzięki twojej usłudze ja pójdę jeszcze wyżej, będziemy się tak ciągnęli nawzajem. Ale to wynika z tego, czy chcemy razem robić biznes bez nadęcia, bez oszukiwania się, Musi bez być chemia. filozofania. Musi być Po prostu chemia. chcemy pomóc drugiemu człowiekowi, ale nie za darmo, nie rozdawalnictwem, tylko tym, że będziemy siebie nawzajem ciągnąć. Nie? I to się w przypadku tego, co ja robię, niezwykle sprawdza. I ja jestem z tego bardzo zadowolony. A poza kontaktami wspomniałeś też o książkach. I w jednej rozmowie powiedziałeś, że nawet potrafisz przeczytać 100 albo więcej książek w ciągu roku. Wiesz Zgadza co, się? tak, ja generalnie dużo czytam, chociaż to jest trochę tak, że
teraz mamy ekrany cyfrowe, więc jest też taka sytuacja, w której czytasz coś, co jest na ekranie, taka amerykanizacja wchodzi, że krótkie fragmenty, ale jest też faktem, że jak się dorywam do książek i to trochę nie selekcjonuję. Są takie książki, których odpaliłem, przeczytałem kilka stron i poszły na półkę. Zapewne kiedyś do nich wrócę, ale są też takie książki, do których po prostu uwielbiam wracać. Uważam, że w książkach jest dużo więcej fajnej wiedzy z jednego względu. Książki z reguły nie są pisane na kolanie. No poza kilkoma autorami, którzy potrafią napisać naprawdę kilka lub kilkanaście tytułów w ciągu roku, ale książki biznesowe z reguły nie są pisane na kolanie. Choć jak już czytasz jednego autora, no to połowa tej książki to tak przechodzi. Nie? No, naturalne, to też jest biznes. No. Nikt tego nie robi dla sztuki. Ale w książkach odnajdujesz i możesz się na nich skupić nawet bardziej niż na książkach audiobookach, bo audiobook to trochę tak jedziesz, tu ci wpada, tam wypada. Na tekście musisz się skupić, możesz sobie go, ja przynajmniej tak mam. Niestety lubię niszczyć książki, podkreślając je i tak dalej. One mi dużo w życiu pomogły i właśnie w takich sytuacjach, kiedy jeszcze nie miałem wykształconego takiego zmysłu, którym potrafiłem zapanować nad emocjami, selekcjonować pewne komunikaty, zawsze potrafiłem w każdej książce znaleźć jedne, dwie frazy, które mnie przykuwały i to działa. Ja nie wiem, czy czytaliście, to już książka, bo ostatnio próbowałem komuś na prezent kupić, okazało się, że to już antykwariat. Randy'ego Pausha, Ostatni wywiad. Nie wiem, czy kojarzycie taką książkę. To jest profesor amerykański, który zmarł na raka i napisał tą książkę i tam do dziś pamiętam jeden krótki fragment, znaczy całą książkę pamiętam tak jakby ogólny obrazek, gdzie jego żona do niego przyjechała i bała mu się powiedzieć, że uszkodziła samochód. I on jej zadał jedno pytanie, takim, można było wyczytać opanowanym głosem. Jaka jest funkcja samochodu? No jaka jest funkcja samochodu? No ma dojechać z punktu A do punktu B. No to on zadał kolejne pytanie. Czy to, co się stało, ogranicza tą funkcję? No żona mówi nie. No to się nic nie stało. I to jest taka sytuacja, w której... Dobrze, że nie kochał samochodu. No. Wiesz co, tak, tylko z drugiej strony sobie zdasz sprawę, wszystko możesz odrobić. Jak ci się, ja wiem, że to boli jak coś tracisz i tak dalej, ale wszystko możesz odrobić. Samochód możesz naprawić, ktoś ci później, jak go będziesz odprzedawał, bity. No ale jakie to ma jakby znaczenie? No jakby da się to zrobić, tak? Jak się, nie wiem, spodnie przedrą, możesz je oddać do powracającego zawodu krawcowych i ładnie ci to przeszyją, tak? Jest wiele rzeczy, do których tracisz i możesz odzyskać. tak, albo je tracisz, bo tak miało być i zyskujesz coś innego, nie? I biznesowo, i życiowo. Nagle się okazuje, że zrobiła ci się luka na coś, albo okazuje się, że ta rzecz w ogóle ci nie była, bo strata cię obeszła, to trochę jak z tym kontraktem, który miałeś już, kontrakt życia. On boli w momencie, w którym się dowiadujesz. A na drugi dzień rano wstajesz, idziesz, mówisz, no dobra, to dzisiaj trzeba kolejny kontrakt życia pozyskać. To boli przez chwilę, no. To tak jak boli utrata mniejszych, większych pieniędzy głupimi decyzjami. No boli, no bo fajnie by było je mieć, może to jest wakacje, może to jest, nie wiem, wyjście do kina i tak dalej. No ale na drugi dzień trzeba wstać i odrobić po prostu, no. I jednym to zajmie 2 dni, bo mają taki biznes, a innym zajmie to rok, ale to się da zrobić, nie? Dopóki jesteś chętny do pracy, ambitny, dbasz o siebie i tak dalej. Okej, i mając tę świadomość, to też dostajesz takiego luzu, nie? Że dużo błędów się da poprawić. Wiesz co, tylko też ostrożnie, bo mi kiedyś moja druga połowa zarzuciła, że ja mam taki charakter, że umiem się dostosować do każdej sytuacji, jestem nieraz zbyt wyluzowany. Tak, to daje dużo luzu, tylko trzeba też wiedzieć, kiedy jakby nie pozwolić sobie na zbyt duży luz, bo albo dasz się zdominować, albo nie skontrolujesz sytuacji, w której powinieneś być dość stanowczy i to później, nie dziś, nie jutro, ale później będzie miało dla Ciebie jakieś większe znaczenie, więc można by powiedzieć, że jak ktoś jest za bardzo luźny i za bardzo
dostosowuje się do sytuacji, to sytuacja, że stracił, nie wiem, bo jesteśmy jakby o biznesie rozmawiamy, cały majątek, to go nie obeszła, nie? Tylko, że stracił cały majątek, ale trzeba sobie, to co, siedzę na kanapie i będę teraz oglądał, że tak powiem, streaming, czy jednak pójdę nawet do, że tak powiem, 2 łuków pracować i wydawać kanapki i odrobię, sukcesywnie odrobię, no bo żadna praca nie hańbi. No to tak jest, nie? Czyli luz, ale kontrolowany po prostu. Myślę, że tak, ale to jest wynik chyba, wiesz, to jakby lat doświadczeń, czy też zdania sobie sprawy, że jak się za bardzo napnę, to niedobrze, jak się za bardzo zluzuję, to też niedobrze. No to jest ten kompromis. Ciekawe. Znaczy, ja się cieszę, że z tego odcinka wybrzmiało przede wszystkim, że i z biura projektowego, takiego architektonicznego, da się wyżyć i często lepiej niż u prawnika, bo to fajnie wybrzmiało i my chcemy, żeby takie rzeczy padały w naszym programie, bo to jest wartość też uważam dodana. Ktoś, kto zastanawia się, w którym kierunku pójść albo co w życiu robić, uważam, że powinien te tematy brać również mocno pod rozwagę, żeby wiedzieć, co w życiu chce i jak do tego dojść. No. To ja Ci powiem tak, jakby może podsumowując to, co było do tej pory. Ostatnio miałem taką przyjemność uczestniczyć w pewnym wydarzeniu, gdzie ktoś, kogo nie znałem, tym, z czym tam przyszedł, mi zaimponował. Tak powiedzmy, mówię, kurde, no, dowiedziałem się, czym się zajmuję, więc powiedzmy, już mniejsza o czym się zajmuję. Zawód, który wykonuję, jest tak popularny albo tak w moim mniemaniu był niskodochodowy, że nie wierzyłem, że z tego zawodu można mieć to, co on miał. I osoba, która stała koło mnie, powiedziała, wiesz co, ale to jest proste, jak robisz coś dobrze, to nie ma znaczenia, jaki ty zawód wykonujesz. To będziesz miał klientów, którzy ci odpowiednio za to zapłacą i którzy będą chcieli z tobą pracować. Ja sobie uświadomiłem w odniesieniu do siebie, no faktycznie, w odniesieniu do branży architektonicznej, oczywiście, ja nie jestem pracodawcą, który płaci najlepiej na rynku, bo nie mam takiej pracowni, nie mam zleceń na wiele setek milionów złotych w zakresie projektowym, ale płacę na tyle godnie, że myślę, że pracownicy chcą u nas pracować. A dzięki temu też omija mnie ta cała burza wokół ogólnego niezadowolenia na rynku architektów, zwłaszcza takich indywidualnych, że no, ta branża jest zniszczona, stawki są nie takie i tak dalej, i tak dalej. Ja też bym chciał mieć stawkę typu, nie wiem, 2000 z metra netto i robić może jeden projekt w roku, ale jesteśmy w trochę innej rzeczywistości. Jak przestaniesz filozofować, że jest tak, a zaczniesz dobrze wykonywać swoją robotę i skupisz się na niej, to wierz mi, czy robię to dzisiaj, co robię, czy bym robił coś innego, to myślę, że jakbym robił coś innego, to też bym wykombinował sposób, jak sobie z tym poradzić, żeby mieć więcej i niestety lepiej, niż mają wszyscy konkurencyjni do mnie. I to nie jest kwestia branży, tylko tego, żeby robić coś dobrze, niezależnie od branży. Zdecydowanie, nie? I mówię, nie musisz robić perfekcyjnie. To nie chodzi, perfekcjonizm zabija. To nie chodzi o to, żeby być lepszym i najlepszym, bo będziesz jak Van Gogh, tak? Możesz długo nie zobaczyć, albo w ogóle nie zobaczyć. Chodzi o to, żeby robić tak, jak klienci chcą, żeby ta usługa wyglądała i czy to jest zgodne z ich widzeniem tej usługi. I to jest tylko tyle. To jest trudne, ale zarazem bardzo proste. Nic więcej. Jak chcesz robić dla nagród, to zbuduj sobie taką pracownię, która robi dla nagród. To jest trochę inny system pracy. Znajdź ludzi, którzy mają tą samą punkt widzenia i róbcie dla nagród. Jak chcesz robić dla rozwijania biznesu to i ciągle nowych wyzwań, to zbuduj taki zespół i taką pracownię i taki biznes, który pozwala Ci odpowiadać na te potrzeby. I nie rób niczego lepiej niż inni, rób po prostu wystarczająco. I przyjmij do wiadomości, że od czasu do czasu trafi się klient, który jest niezadowolony. I poradź sobie z tym i będzie okej, nie? Maciej, to żebyśmy to sobie wrzucili chociaż w taką klamrę i ktoś, kto nas ogląda, jeśli
po prostu się do Was przekonał dzięki Tobie i dzięki tej rozmowie, to czy jest taka możliwość, bo to mnie też ciekawi, czy jeśli jestem konsumentem i chcę zrobić coś jako prywatny inwestor, albo jestem przedsiębiorcą i chcę zrobić trochę coś większego, to czy możemy podać jakieś ramy budżetowe, od jakich ram zaczynacie, czy z jakimi pieniędzmi można do Was przyjść, żeby zacząć z Wami współpracę? No, każdy z nas jakieś stawki ma, one są bardzo, bardzo różne, bo nie ma dwóch takich samych projektów. Inaczej się to liczy w zakresie architektury wnętrz, inaczej się to liczy w zakresie architektury kubaturowej, czy architektury połączonej, jakby łączącej te dwie branże. Generalnie nasze stawki w zakresie architektury wnętrz, jakby teraz uśredniając, są w kwotach około 200 zł netto za metr kwadratowy. Są takie, gdzie jest i 150, są takie, gdzie jest 300, bo to bardzo, bardzo, bardzo zależy. W zakresie architektury tej twardej, budynkowej, tu Ci nie podam z tego względu, że to naprawdę jest indywidualny temat. Jak robisz domek jednorodzinny i to jest trochę tak, ja brutalnie, my mamy jakby takie trochę jak w taksówce, minimalną kwotę, za którą, tak jak w każdej branży, i każdy powinien mieć taką kwotę, za którą opłaca się ruszać machinę. Bo to nie robię ja, tylko robią pracownicy. Pracownicy chcą godnie zarabiać. Do tych pracowników trzeba doliczyć system, biuro i tak dalej. To musi być skalkulowane. Jak robisz za zbyt niską stawkę, bo boisz się, że nie będziesz miał co do gara włożyć, to ogarnie Cię gigantyczna frustracja, bo będziesz właśnie obserwował tego drugiego architekta, który Robi temat, ma który to, chciałbyś to, robić. to i to, a Ty robisz niby to samo, ale on, nie, bo on sobie kiedyś powiedział, że ja nie będę robił mniej niż. I może być tak, że tych klientów przez pewien czas nie zdobędziesz. Z drugiej strony są klienci, gdzie obserwujesz, i to niestety tak to działa, czy będzie fajna współpraca, czy nie, jakie ma oczekiwania. Ogrom sukcesu w tej branży zależy od tego wywiadu, który, tak jak my sobie rozmawiamy, zrobisz z klientem. Jakie są jego oczekiwania, czy jesteś im w stanie sprostać. I po latach my już wiemy, że czasem trzeba sobie odpuszczać, w jedną i w drugą stronę, bo to nie ma co się męczyć, rozejść się i tak dalej. I możesz wtedy regulować też te stawki. Nam nie płacisz za produkt, płacisz za nasz czas. Dlatego odniosłem się do prawników, bo tam się płaci za każdy czas. Ja mogę poświęcić godzinę, dwie na spotkanie z kimś, żeby poznać i z przyjemnością to zrobię. Ale jak ktoś nadużywa tej mojej gościnności, to ja już po prostu działam jak prawnik. Mówię, nie ma problemu. To moje spotkanie kosztuje 200-300 zł i to już nie chodzi o wartość, tylko sygnalizuje, że ten czas kosztuje. Nie? To trochę jak we wspomnianej Toyocie, że jest po prostu minimalna pojemność silnika, od której się opłaca w ogóle odpalać. Wiesz co, I no, ale, Toyota nie robi półlitrowych silników, tylko tam od ale to litra jest, półtora. Nie? no panowie, I patrząc na skalę, w każdym biznesie jest tak samo. Mamy koszty stałe, musimy jakby wiedzieć, co je finansuje, gdzie jest jasne. Każdy z nas pewnie by chciał być na pensji, mieć pensję czy na etacie, czy jakby po opłaceniu podatków mieć do wypłacenia sobie 1 000 000 miesięcznie. Nie każdemu to się udaje, życzę każdemu, ale trzeba być też racjonalnym. No nie sztuka nabrać projektów, żeby na końcu zobaczyć minus. Moim zdaniem mamy do czynienia z kosztem alternatywnym tych właśnie utraconych korzyści, umówmy się. Czy batna. No dokładnie. Klasyczna batna, Jeśli bierzemy po prostu coś, co bierzemy, żeby po prostu wziąć, no to za chwilę się okazuje, że nie mamy czasu na coś, co faktycznie przynosi nam zysk. Dzięki temu i zespół może lepiej zarabiać, my możemy lepiej zarabiać, możemy robić lepsze projekty i tak dalej. Wiesz co, Więc to to jest jest chyba sytuacja- podstawa, myślę, nie? Myślę, że tak i to też jest tak, że jesteśmy uczciwi w stosunku do klienta. Jeśli oczekujesz, a każdy klient ma prawo oczekiwać od nas odpowiedniego zaangażowania, to nie wyciskaj mnie jak cytrynki, bo znaczy, że ja w tym samym czasie, żeby utrzymać zespół i swoją rodzinę, będę musiał wziąć 2, 3, 4 razy więcej. Dokładnie. No to siłą rzeczy doby nie rozciągniesz, więc nie będziesz miał. Jakości przede wszystkim. Jakości, nie? Jakości. Ale nawet jeśli będzie jakoś, raz Ci się uda, drugi raz Ci się uda, a potem już wejdzie zmęczenie i za trzecim razem może Ci się nie udać. I wtedy się pojawiają Ci klienci niezadowoleni i wtedy Zaczyna albo się robisz problem. krok wstecz i mówisz,
I tak, dość. i to jest, jak pytałeś mnie rady, nauczmy się przyznawać do błędów, bo to naprawdę ma większą wartość niż mówienie, że jesteśmy nieomylni. Nawet w oczach klientów. Jak powiesz klientowi, klient uwielbia informacje, jak powiesz klientowi, drogi kliencie, no nawaliliśmy, albo nam się coś wydłuża, bo mamy problem i go opisz, to klient tą informację przyjmuje ze zrozumieniem, bardzo często. Chyba że jest po prostu roszczeniowy, ma taką mentalność, no to już tego nie przeskoczysz. Ale większość klientów, jak masz się proste, spóźnić na spotkanie, poinformuj. Jak coś musisz przesunąć, poinformuj. Mi się zdarza, każdemu się zdarza, po prostu informacja zwrotna do klienta. To zresztą wiedzą wszyscy partnerzy, z którymi ja realizuję cokolwiek, że coś, czego ja nie cierpię, to jest nieumiejętność, jak jedziemy razem, jakoś na przykład rekomenduję, biorę ze sobą na projekt i ktoś mi zawala i potem mówi, że to nie ja, tylko pan, przepraszam, Zdzichu, przepraszam dla wszystkich, no to już tego pierwsza i ostatnia współpraca razem, nie? Bo nie jesteśmy po to tu, żeby się przekrzykiwać, kto nawalił, bo klienta to gucio interesuje. Klienta interesuje efekt. Tak. No. I ten efekt będzie uzyskany tylko, kiedy będzie synergia. Potem możemy sobie pokrzyczeć na siebie nawzajem, powytykać sobie, że ty byłeś taki, siaki, owaki, ale my pracujemy wspólnie, nawet jeśli nie jesteśmy połączeni jakby finansowo, spółkowo i tak dalej. Wszyscy jako zespół, zwłaszcza w branży architektonicznej, gdzie klient nas pyta, a masz jakiegoś takiego wykonawcę, takiego? Ja mówię, no mam, tego i tamtego, to ja za niego biorę częściową odpowiedzialność, a nieraz wizerunkowo biorę pełną, w moim odczuciu. Więc jak mi ktoś nawala, ja zawsze mówię, jak masz nawalić, bo może się zdarzyć, nie wiem, jak robisz coś artystycznie, spawasz coś i spaw nie wyszedł, a mamy za 2 dni coś oddać, dzwonisz do mnie i mówisz, spaw nie wyszedł. Tak? Potrzebuję 1 dnia. Farba się nie przyjęła. Komunikat. Ja dzwonię do klienta. O ile to jest klient prywatny, to prawdopodobnie przejdzie dość gładko, ale nie, jeśli ktoś ma już mieszkanie wypowiedziane i za 2 dni się wyprowadza, nie? Okay. A zgadzasz się z takim stwierdzeniem, chyba też Jana Kulczyka, że biznes ma pamięć i to, co zrobiliśmy dobrze albo gorzej, to wychodzi po 2, 3, 5 latach, w takiej długiej perspektywie, a nie zawsze od razu. Wiesz co, no w budownictwie to bardzo często wychodzi po 2-5 latach coś. Akurat w zakresie projektowym to jest tak, że wychodzi już na etapie budowy, że coś można było lepiej, inaczej zrobić, albo są ujawnione jakieś rzeczy, o których nie byliśmy w stanie wiedzieć, szczególnie jak się coś przebudowuje. To, co Ty mówisz, może wracać rykoszetem, trochę na zasadzie takiej, że dziś świat jest mały na końcu. 5 lat temu coś zrobiłeś, poszło, nie poszło, Ty nawet możesz o tym nie wiedzieć. Przychodzi do Ciebie klient i mówi, i jakby rozmawiacie, składasz mu ofertę i nagle się okazuje, że ten klient nie był z prostej rekomendacji od człowieka, któremu byłeś 5 lat temu, ale on go zna. Bo patrzysz Facebook, Instagram i tak dalej, nagle się zna. On jedzie do niego, a tam jest jakiś uszczerbek na zdrowiu tego, co tworzyłeś. Nawet mówię, nie ty, bo jakby rysunek wszystko przyjmie, ale ten, kto był po tobie, wykonywał. No i teraz kwestia, jak ta osoba o tobie powie. Czy jesteś w dobrych relacjach, czy raczej poprawnych, czy gdzieś coś się zadziało nie tak. Mogłeś nawet o tym nie wiedzieć i dostajesz tak jakby rykoszetem. Stąd fajnie jest na końcu i ja zacząłem to, pomimo też, że ten czas pracy z klientem i tak jest intensywny i czasem kończysz jednego klienta i przeskakujesz już do drugiego, ale zacząłem trochę do klientów wracać. Do niektórych wciąż nie mam śmiałości wrócić, bo zwłaszcza z początku naszych jakby działań, to świat nie był idealny, nie? Ale zaczynam wracać, żeby dowiedzieć się jak, co, nawet nie, żeby coś im sprzedać, bo w przypadku klientów indywidualnych to ta sprzedaż jest, mówię, raz na 5 lat, raz na 10 lat. W przypadku klientów, a ci, co są już bardzo zadowoleni, no to już wiesz, że dostałeś 2, 3, 4, 5 polecenie. Zresztą to bardzo często na Facebooku widać, jak, nie wiem, ktoś poszukuje architekta i nagle, niezależnie od tego, jak masz dużą listę kontaktów,
to oprócz tych kontaktów biznesowych, które są żywo zainteresowane, żebyś ty dostał zlecenie, no to są naprawdę twoi klienci tam się pojawiają. I jak zaczyna tych klientów być dość dużo i mówią, skorzystaj z usług tego i tego, to mówisz, to znaczy, że dobrze wykonałem, bo ja im nie płacę za to, żeby o mnie dobrze mówili. To znaczy, że oni chcą o mnie dobrze mówić, nie? Wiesz co, i gdybyśmy mogli pójść w takim kierunku, bo doświadczeń masz mnóstwo, naprawdę, ale z czego jesteś najbardziej dumny? Dobra, nie chciałbym zabrzmieć patetycznie, chociaż to troszkę zabrzmi patetycznie, że niezwykle udało mi się połączyć życie osobiste z zawodowym, bo swój biznes prowadzę z moją drugą połową i my jesteśmy jak trochę takie dwie papuszki nierozłączki. Ludzie na nas patrzą dość dziwnie, bo my jesteśmy 2-4 na dobę razem i to nie jest tak, że się nie poprztykamy, ale generalnie wieziemy ten wózek razem, mamy ten sam kierunek, wiemy jak chcemy to zrobić. Czasem dopada nas to samo zmęczenie, czasem ta sama ekscytacja, ale jestem przykładem człowieka, który nauczył się też współgrania z drugą osobą w taki sposób, żeby ta synergia, ta wartość dodana miała sens. I my naprawdę razem ze sobą działamy i ten biznes jest jakby tworem na początku 2 osób, teraz oczywiście całego zespołu, różnych osobowości, bo wierzcie mi, że są różne osobowości, ale on jedzie i z tego chyba jestem najbardziej dumny, że my się znamy z Dorotą dużo dłużej, ale 17 lat tworzymy biznes i przez 17 lat on się naprawdę rozwija. Z pełną satysfakcją, bez pretensji do nikogo. To chyba jest najfajniejsza rzecz. To jest taki wspólnik, jakbym mógł mieć wspólnika zewnętrznego, to jest taki idealny wspólnik, bo jeszcze do tego jakby tworzymy całkiem zgraną parę i sobie to naszą wizję życia rozwijamy. Okej, a tak podsumowując, chciałbyś coś dodać od siebie na koniec rozmowy? Wiecie co, znaczy że w ogóle niezwykle mi przyjemnie, bo pomimo tego, że widzicie, że jestem wygadany, to też jest tak, że ja o sobie nie myślę jako o człowieku, który odniósł nie wiadomo jaki sukces, bo wciąż myślę, że to gdzieś jest, ja jestem zadowolony z tego, co mam. I jakby zawsze się codziennie rano jakby uśmiecham do tego, co mam, ale nie czuję, żebym... No nie jestem w rankingu 100 najbogatszych ludzi, którzy mogą opowiedzieć, jak to w rok zbudowali gigantyczną firmę, jak to wyszło. Raczej nie, raczej to jest proces, który u mnie zajął dużo więcej, ale myślę, że z mojej perspektywy jest to... Potrzebowałem tych lat, żeby zbudować sobie psychikę, która pozwala cieszyć się, myślę, że dziś tym biznesem, może jutro innym biznesem, a przede wszystkim niezwykle cieszę się z tego, że dzięki temu biznesowi poznaję ogrom niezwykłych ludzi, przedsiębiorców, którzy nie są zamknięci za drzwiami prezes, właściciel wielomilionowej czy miliardowej spółki, tylko jest człowiek, który też gdzieś tam, ludzie, którzy tworzyli jakiś mniej bardziej dochodowy biznes, a jak już w ogóle uda im się pomóc i ja się z nimi rozwijam, co jest jakby przykładem są sieci, z którymi ja pracuję, no to wiecie, to jest mega satysfakcja, no bo jak idziesz, nie wiem, galerią handlową i no nie co drugi, liczę na to, że dobiję do co drugiego, że to będzie mój klient, ale spora grupa firm, czy jakby brandów, które tam są, to są moi klienci, no to masz ogromną satysfakcję. Absolutnie, no absolutnie, wiesz. To są takie rzeczy, których ci nikt nie odbierze. To nie jest pomnik, bo to jest biznes. Ale jest to fajna rzecz. To tworzyliśmy, a tu mieliśmy taki problem, a tu, wiecie, historie się tworzą, nie? Klienci na początku, jak jest zawsze nerwówka, poznajesz nowego klienta, jest nerwówka. Czy ta firma, z którą teraz podjęliśmy współpracę, będzie ok, nie ok. Ale ciągnimy wózek, na końcu klientowi się to spina, on zarabia, więc daje mi zarobić, jedziemy dalej, no i rozwiązujemy problemy. On się skupia na biznesie, ja się skupiam na zapewnieniu mu kolejnego obiektu, dostarczenia jego usług, produktów do konsumenta. No to jest coś, czego
myślę, że nawet na tych najwyższych poziomach nie do końca doświadczają prezesi, no bo oni mają już inny level. Tak, Czasami są za daleko już. tak, no, za głęboko pracy po prostu. pracy. Jest ogrom historii takich, że jak pytasz prezesa giganta, kogo on zna, no to on zna dwie osoby, nie? Swoich dyrektorów. No, a ci dyrektorzy znają całą resztę śmietankę. No ale to też jakby, mówię, są tacy, co chcą szybko ten biznes zrobić i jednym wychodzi, drugim nie. No jak ci nie wyjdzie, to też trzeba sobie z tym poradzić. Maciej, czego Ci życzyć? Wiesz co, myślę, że tego samego, co mam teraz, czyli po prostu cierpliwości i coraz fajniejszych klientów i bardzo dużo relacji. I myślę, że coś, co bym chciał uzyskać, mam jednego takiego znajomego kontrahenta, mojego imiennika, może trafi i będzie oglądał do końca, który powiedział mi kiedyś, że właściwie jego wszyscy znają. Mnie zna sporo osób, ale myślę, że wciąż jest tak, że ja więcej znam osób niż mnie zna. Ta różnica polega na tym, że jak ja bym zadzwonił, to niekoniecznie mam ich w telefonie, poznałem, ale niekoniecznie mnie od razu skojarzą. A fajnie by było być takim człowiekiem, gdzie jak ktoś Cię pyta, powiedzmy odnosząc to do architektury, to kto Ci to zaprojektuje? No to pierwszą osobą, którą skojarzysz, będę ja. I to jest, myślę, że taka miara sukcesu. I nieważne, czy to będzie, wiecie, zaprojektowanie śmietnika, przepraszam, czy drugiego pałacu kultury, to jakby nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu pierwsze skojarzenie, które masz, będziesz miał nawet nie o mnie, tylko o moim zespole. Tak? I to będzie mi dawało dużą satysfakcję takiego odniesienia sukcesu. No. No to mamy nadzieję, że ta wizyta i Twój poświęcony czas, chociaż trochę przez wywiadownię, przybliży Cię do tego, co sobie chcesz życzyć. No? Naprawdę Wam bardzo, bardzo dziękuję, bo bardzo fajnie mi się z Wami rozmawiało i cieszę się, że mogłem cokolwiek wnieść, co miejmy nadzieję się tu oglądającym nas przyda. Albo przynajmniej, że nie będzie co za idiota. Nie, na pewno nie. Serdecznie Ci dziękujemy za to, że znalazłeś czas, że do nas przyszedłeś, że mogliśmy pogadać, poznać trochę i Was, ale i trochę branży od strony takiej kuchni, Waszej kuchni, bo kuchnie mogą być, niby dania mogą być podawane takie same, a jednak trochę inne, więc to jest chyba piękne właśnie w architekturze. My Ci życzymy samych sukcesów, no i dzięki, że chciałeś wpaść. Was wszystkich, kochani, zapraszamy, podamy linki, gdzie możecie trafić do The Space, do biura projektowego i zapraszamy do komentarzy, zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Dzięki za dzisiaj. Dziękuję pięknie. Dzięki.